starzenie organizmu, a to co jemy. W poniższym zestawieniu umieściliśmy produkty, które przyspieszają starzenie organów wewnętrznych. Rzuć na nie okiem i postaraj się ograniczyć ich spożywanie, aż uda Ci się całkowicie wyeliminować je z Twojej dziennej diety. Pszenica. Szczególna uwagę w przypadku pszenicy należy zwrócić na procesy glikacji białek, które powoduje. Mają one negatywny wpływ zarówno na stan wewnętrzny, jak i zewnętrzny organizmu. Tak naprawdę, niewiele słyszy się o niekorzystnym wpływie tego zboża na organizm, chociaż zostało udowodnione, że nawet pełnoziarniste produkty nie są do końca zdrowe. Wszystko przez dużą zawartość węglowodanów, które podwyższają poziom glukozy bardziej niż biały cukier pieczywo. Makarony, ciasta i inne wypiekane produkty powodują znaczne podwyższenie stężenia cukru we krwi. Również, gdy kupujemy produkty z dodatkiem mąki pszennej, konfrontujemy się z pokaźną ilością chemicznych substancji rakotwórczych. Zastanów się więc dobrze, gdy następnym razem sięgniesz po chipsy, żywność typu fast food, one również zawierają pszenicę. Produkty bazujące na kukurydzy, płatki kukurydziane, olej i inne to podstępne produkty, które po cichu przyspieszają starzenie naszego organizmu. Wyroby pochodzenia kukurydzianego działają podobnie do tych pszennych, podwyższają poziom cukru we krwi. Dodatkowym minusem jest to, że występują w wielu chętnie spożywanych produktach takich jak napoje chłodzące, półprzetworzona żywność, sosy, ketchup. Gdyby tego było mało, oleje i syropy kukurydziane zawierają duże stężenie kwasów omega-3, które w nadmiarze, jak się okazuje, nie są korzystne dla naszego organizmu, ponieważ prowadzą do utleniania i powstawania stanów zapalnych. Cukier rafinowany. Produkt ten jest niewskazany nie tylko ze względu na swoje tuczące właściwości, ale również przez to, że w znacznym stopniu przyspiesza starzenie ciała. Na szczęście dziś wiemy, że zamiast cukru, możemy stosować stewię, a wypieki cukiernicze robić samemu. Najlepiej całkowicie zrezygnować z tych produktów, które zawierają wiele sztucznych i słodzących substancji. Oleje roślinne. Z czasem utrwaliło się przeświadczenie, że oleje rzepakowe czy też sojowe są korzystne dla zdrowia. Prawda jest jednak inna. To firmy sprzedające dane produkty wypromowały je jako niezbędne i najzdrowsze dla naszego organizmu. W rzeczywistości, najczęściej są produkowane z surowców niskiej jakości, a oprócz tego, transgenicznych, genetycznie modyfikowane rośliny w celu osiągnięcia ich większej wytrzymałości i odporności na plagi szkodników. Dodatkowo, przechodzą one przez procesy rafinacji w wysokich temperaturach i rozpuszczalnikach chemicznych takich jak heksan. Oleje te zawierają tłuszcze wielonienasycone, które prowokują powstawanie stanów zapalnych w ciele poprzez produkcję wolnych rodników, które oprócz tego uszkadzają błony komórkowe, przyczyniają się do powstawania chorób serca i przyspieszają starzenie. W związku z tym, lepiej zdecyduj się na oliwę z oliwek, olej kokosowy z pierwszego tłoczenia czy też z awokado. Natomiast staraj się unikać oleju sojowego, kukurydzianego czy rzepakowego. Sól jest minerałem, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, ale jak ze wszystkim, należy znać umiar, ponieważ co za dużo to niezdrowo. Częste spożywanie słonych potraw nie tylko przyspiesza starzenie organizmu, ale i może doprowadzić do powstawania poważnych chorób. Niszczy tkanki i komórki, zmieniając przebieg reakcji metabolicznych i biochemicznych.
sprzyja powstawaniu procesów zapalnych, retencji wody w organizmie i osłabia syntezę kolagenu, który odpowiada za elastyczność naszej skóry. Kawa. Picie dużej ilości kawy nie jest wskazane ze względu na gromadzenie się tzw. hormonu stresu, kortyzolu. Przyspiesza on starzenie się skóry właściwej zębów, odwadnia i powoduje bezsenność. Nie powinno się spożywać jej więcej niż filiżankę dziennie. Wyroby kiełbasiane, w związku z tym, że składają się z tłuszczów i soli, przyczyniają się do zachodzenia procesu utleniania komórek, a tym samym do uszkodzenia tkanek. Jedzenie kiełbas nie powinno być codziennym rytuałem, a okazjonalną przyjemnością. Mleko. Na temat mleka i jego pochodnych, zostało powiedzianych wiele teorii. Jedni są jego zwolennikami, głosząc, że wapń z mleka jest niezbędny dla zdrowia, inni powtarzają, że wcale nie jest tak korzystne. A wręcz przeciwnie, spożywanie go może doprowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Prawdą jest, że mleko sprzyja powstawaniu trądziku, ponieważ gruczoły łojowe zmuszone są do wzmożonej pracy, produkując przy tym wolne rodniki, które między innymi sprzyjają powstawaniu raka. Z drugiej strony mleko, które dostaniemy w sklepach, naszpikowane jest hormonami. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest spożywanie mleka roślinnego.